Witajcie, miłe stalkerki i zacni stalkerzy. Zaczął się nowy rok i jak zapewne zauważyliście, jest nas jakoś ostatnio mniej. Po publikacji w PC Gamerze zrobiliśmy 2 materiały w odstępie raptem kilku dni, a następnie zrobiło się cicho prawie na miesiąc. Powody są 2. Pierwszy to chęć odpoczynku przed tym, co szykujemy dla Was w nowym roku, a drugi to drobne problemy zdrowotne jednego z nas. Taka z nas sprawna redakcja, że jak koń pociągowy padnie, to reszta nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić. Ale powoli wracamy do akcji. Dzisiaj będą newsy. Do tematu planów na ten rok wrócimy może kolejnym razem. Na razie skupmy się na tym, co przyniósł nam przełom starego i nowego roku w uniwersum Stalkera i w tematach pokrewnych. Kontrakt, krótkometrażówka osadzona w uniwersum Stalkera, pojawiła się na początku grudnia na kanale Sodas. Całość trwa mniej więcej kwadrans i każdy fan Stalkera powinien poświęcić ten niecały kwadrans, by ją obejrzeć. Polecamy. Chiński Tencent, który najwyraźniej nie zamierza ograniczać swojej ekspansji, zainwestował w studio GFA Games, czyli twórców Pioneera, mocno zainspirowanej Stalkerem strzelanki wieloosobowej. Chińczycy nabyli pakiet mniejszościowy, więc decydujący głos ma dotychczasowe szefostwo firmy, ale trudno powiedzieć, czy status quo utrzyma się do premiery gry. Ta została ustalona na ten rok, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty. Jakiś czas później redakcja serwisu WCCF-Tech rozmawiała z Aleksandrem Nikitinem, szefem marketingu i współzałożycielem odpowiedzialnego za Pioneera studia. Dowiedzieliśmy się z niego, że mapa w grze będzie miała ponad 50 km², nie wliczając podziemi, a o adaptacyjnym systemie walki, jaki będzie napędzał produkcję, dowiemy się więcej w pierwszej połowie roku. Link do rozmowy macie w opisie. Ben McCauley, na co dzień zatrudniony w Codemasters, okazał się fanem Stalkera. W wolnej chwili odtworzył dobrze nam znany bar przy użyciu Unreal Engine 4. Jak sam napisał, Stalker 2 jest tuż za rogiem. Mam nadzieję, że zobaczenie jednej z najbardziej ikonicznych lokacji oryginalnej gry, ale z wykorzystaniem najnowszych technologii, przyniesie odrobinę radości fanom Stalkera. Przyniosło. Po więcej zapraszamy do linka w opisie. Po rozwiązaniu przez fanów pierwszego szyfru związanego ze Stalkerem 2, GSC szybko przygotowało kolejny. Sprawa ciągnęła się miesiącami, a kolejne etapy tej wątpliwej zabawy spędzały sen z powiek wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, czyli góra 3 osobom. I nie chodzi tutaj o to, by obrazić społeczność skupioną na tych zagadkach, ale na tle całego fandomu Stalkera to naprawdę garstka ludzi. Wszyscy inni zostali pominięci i przez cały czas trwania zabawy nie zostali do niej w żaden sposób zachęceni. Nawet rozwiązanie, które pojawiło się ostatnio nieoczekiwanie, spotkało się z wieloma pytaniami i niezrozumieniem ze strony społeczności. My też porzuciliśmy śledzenie tej sprawy dawno temu, więc krótko. Rozwiązanie akcji przyniosło nam kilka nowych artworków i coś, co z początku przypominało screen. Jednak, jak się później okazało, wcale screenem nie było. Osoba, która jako pierwsza rozwiązała poprzednią zagadkę, dostała całkiem niezłego peceta. O nagrodach dla osób rozgryzających ten szyfr nie ma ani słowa. Fear the Wolves, czyli druga po Survarium produkcja studia Vostok Games, właśnie dokonała żywota. Zapowiedziana w 2018 roku strzelanka miała pozwolić twórcom zarezerwować sobie kawałek świeżego wówczas ciasta z napisem Battle Royale, ale wyszło jak zawsze. Po starcie wersji beta okazało się, że produkcja jest praktycznie niegrywalna, a twórcy nie spieszyli się z wprowadzaniem poprawek.
Gnicie Fear the Wolves trwało mniej więcej 3 lata, w trakcie których praktycznie nic nie zostało naprawione, ale gra, o dziwo, opuściła wczesny dostęp na Steamie. Kilka dni temu właśnie tam zaczęły pojawiać się negatywne recenzje wspominające o tym, że serwery zostały najwyraźniej wyłączone. Fear the Wolves może nie było najbardziej ambitnym projektem na świecie, ale to i tak smutny koniec. Grigori German to nazwisko, które wszyscy powinniście dobrze znać. Podkładał głos w całej trylogii Stalkera. Jak większość aktorów zagrał więcej niż jedną postać, ale najbardziej kojarzycie go z... No, czyki-bryki w damkę! Wygląda na to, że Grigori nie powróci do swojej najbardziej rozpoznawalnej, żeby nie powiedzieć ikonicznej roli. Jak sam przyznaje, GSC nie zaprosiło go do współpracy. Гриша, ты принимать участь в озвучке «Сталкера 2» будешь? Ребят, давайте я сейчас отвечу сразу же. И вот сразу же скажу. Пока не приглашали. Deweloperzy pytani o to odpowiadają w taki sposób, że chyba lepiej byłoby milczeć. W kolejnej wersji alternatywy, czyli jednego z, żeby nie powiedzieć dosadniej, mocno specyficznego moda zza naszej wschodniej granicy, pojawi się zmiana pór roku. Nie mamy pojęcia, na jakiej zasadzie będzie to działało. Znając wschodnią myśl techniczną, nie zdziwiłyby nas 4 wersje każdej lokacji, różniące się tylko teksturami. Tak czy inaczej, jeśli jest wśród Was ktoś, kto czekał na nową alternatywę, to dobra wiadomość jest taka, że powstaje. Zła, że nie wiemy, kiedy wyjdzie. Ubiegłorocznego Sylwestra twórcy Legend Returns 1.0 opublikowali kilka screenów, a także przyznali, że 2021 nie był dla ich produkcji najlepszy. Kilku moderów odeszło na emeryturę i pojawiły się braki kadrowe, szczególnie w kwestii osób, które mogłyby zająć się dalszą implementacją fabuły. Jeśli czujecie się na siłach, to możecie skontaktować się z ekipą, która podobno zapewnia kompleksowe szkolenie i pomoc od podszewki. Link macie w opisie. Także twórcy Ray of Hope postanowili powiedzieć co nieco na temat tego, co udało im się osiągnąć w ubiegłym roku. Podobno byli w stanie osiągnąć całkiem imponujące postępy w kwestii projektów poziomów, włączając w to wiele nowych modeli, także mutantów i zapewne postaci. To samo tyczy się dźwięków otoczenia oraz postaci, animacji czy ciekawie zapowiadającego się systemu, pozwalającego wspólnie z innymi graczami wykonywać zadania. W trakcie powstawania tego materiału jeszcze nie ukazał się żaden nowy materiał na temat Ray of Hope, ale twórcy zaznaczyli, że właśnie w styczniu 2022 pokażą coś nowego. Do Gunslingera zawita Winchester 1300. Strzelba będzie dostępna w kilku wariantach, które będzie można dodatkowo modyfikować. Trwają prace nad animacjami. Foray Games pochwaliło się studiem do skanowania obiektów oraz ludzi, a także drugim do motion capture. To zapewne tam powstaje duża część magii nowej odsłony Metro, o której wiemy na razie tylko tyle, że powstaje. Co ciekawe, w ofertach pracy na oficjalnej stronie studia wprost pojawia się sugestia powstania nowej marki. Zarówno o nowej odsłonie przygód Artioma, jak i niezapowiedzianym tajemniczym projekcie dowiemy się więcej zapewne jeszcze w tym roku. Pamiętacie jeszcze o nostalgii? Pewnie nie, ale to powstający od nieco zbyt długiego czasu mod do Fallouta 3, który zabierze nas do Zony. Autorzy pod koniec roku przyznali, że w 2021 nie zrobili za dużo w kwestii rozwoju swojej produkcji, ale obiecują nadrobić zaległości w 2022. Trzymamy za słowo. New Project i kilka nowych screenów z okazji nowego roku. I z tej samej okazji kilka obrazków z Oblivion Lost Remake 3.0.
Zakończyły się pierwsze testy moda i wygląda na to, że na premierę nie będziemy czekać zbyt długo. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy połączenie OGSR i Gunslingera ma w ogóle rację bytu, oto odpowiedź. Prawie pół godziny materiału pokazującego, jak to działa w praktyce. Data premiery jest nieznana, ale mod ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Twórcy grupy Streetwalka podzielili się kilkuminutowym filmem prezentującym tło fabularne ich nadchodzącego moda. Oczywiście jest w całości po rosyjsku, więc jeśli nie należycie do osób sprawnie posługujących się tym językiem, pozostaje Wam skorzystanie z automatycznego tłumaczenia napisów. Catalyst Complementation to jedno z większych zaskoczeń ostatnich lat, jeśli chodzi o mody do Stalkera. Przede wszystkim dlatego, że to bardziej walking sim niż klasyczna produkcja, ale też dlatego, że ta formuła obroniła się całkiem nieźle i całość, choć krótka, została przyjęta bardzo dobrze, przynajmniej przez tych, którzy mieli okazję pograć, bo Catalyst nie ukazał się w innym języku niż rosyjski. Niedawno ci sami twórcy zapowiedzieli Catalyst Grey, który zabierze nas do 2008 roku, kiedy Zona była jeszcze nie w pełni uformowana i bardzo młoda. Jako tytułowy Grey staniemy się członkiem grupy początkujących stalkerów wysłanych w głąb strefy wykluczenia, wyposażeni tylko w starą mapę i przybliżone współrzędne celu. Mod ma posiadać nową lokację autorstwa Greza, zadania poboczne, ulepszoną grafikę i nowe dźwięki. Catalyst Grey ukaże się w nieokreślonym terminie. Na koniec zostawiamy OP 2.2, które miało zadebiutować 9 stycznia, ale w momencie tworzenia tego materiału jeszcze się nie ukazało. I może tak właśnie powinno pozostać? I tym samym doszliśmy do końca dzisiejszych nowinek. Trzymajcie się zdrowo i dobrej zony!